Wyobraźcie sobie, że to są szpady, tak, z braku sprzętu właściwego i riposta bezpośrednia polega na tym, że jak przeciwnik robi pchnięcie na nas, tak, to my zbijamy i po tej samej linii atakujemy, tak? Czyli to jest tylko takie delikatne zbicie po to, żeby wejść, tak? Czyli on robi pchnięcie, robimy pach i od razu wejście. To jest bezpośrednia riposta. Natomiast pośrednia riposta jest wtedy, kiedy jest inna linia ataku. Czyli na przykład on robi wejście, tak? Nie, pchnięcie, robi pchnięcie, a ja zmieniam na inną linię, robiąc kontr, tak? W przypadku, kiedy robimy to rękoma i nogami w walce bez broni, czy fundo, to mamy troszkę większe pole manewru, bo dwie ręce pracują, tak? W przypadku szermierki z oczywistych powodów to tylko ta strona pracuje, tak? Do zbicia i do kontrowania tylko jedna ręka. Jak zmienimy to na walkę bez broni, to będziemy mieć trochę więcej możliwości. Ok, i teraz bezpośrednia riposta. Zazwyczaj robimy najczęściej tak, że partner bije i my odpowiadamy przednią ręką. To jest też riposta bezpośrednia, nie? Ale dzisiaj zrobimy sobie odpowiedź tą samą ręką. Czyli defensywna ręka będzie od razu ofensywę robiła, tak? Czyli partner robi wejście, robimy zejście i odpowiadamy lewą ręką, tak? Czy to będzie prosty, czy to będzie forward hook, narzędzie nie ma takiego znaczenia. Chodzi o to, slow motion, że jest raz, bum, od razu wchodzę, tak? Czyli paruję, odchodząc lekko na nogach, delikatnie i po tej samej linii wyprowadzam kontr, tak? Jeszcze raz, czy jesteśmy raz, tak? Riposta pośrednia, kiedy nasza odpowiedź nie jest w tej samej linii. Czyli partner robi straight leada, hop, a my odpowiadamy na przykład front kickiem, tak? Raz odpowiadamy front kickiem w postaci hook. Jest inna linia, nie? Niż jego. Raz, dwa. Wtedy przy bezpośredniej była ta sama linia, przy bezpośredniej jest ta sama linia, przy pośredniej jest inna. Następna strategia, jaką zrobimy, to reprise. Reprise po naszemu to znaczy powtarzać. I polega na tym, że teraz my robimy atak, tak? W ripoście my odpowiadaliśmy na jego atak, teraz my będziemy robić atak. Czyli my robimy pchnięcie i przeciwnik robi to samo, co myśmy robili, czyli zbija, tak? Jesteśmy hops i my atakujemy drugi raz z angar, tak? Z powrotem do angar. Czyli wchodzimy raz i, tylko się cofnij, proszę, wchodzimy raz, hops i teraz jest taki moment po naszym ataku, kiedy on może chcieć odpowiedzieć, tak? Ale my wchodzimy od razu swoim, nie dając mu czasu na to, żeby on zrobił odpowiedź, tak? Dlatego to się nazywa powtórka. Ja robię raz, bum i wchodzę drugi raz, od razu, natychmiast, tak? Czyli jakbym powtarzał, ale ma być powrót broni do angaru. Bo inne strategie, inne techniki będą polegały na tym, że ta broń nie będzie się cofać. Ale przy reprise jest tak, że się cofa do angaru. Czyli robię raz, hop, bum, drugie wejście, tak? I bezpośrednie tłumaczenie, bardzo, bardzo proste. 2 razy strike kick z wejściem, tak? Czyli jesteśmy tu, partner robi pum, pak. Wchodzimy drugi raz, kontynuujemy, tak? Czyli wykorzystujemy ten moment, kiedy on zblokował i może trochę się zawiesił na przykład, nie? I pierwsze uderzenie to nie jest finta, to nie jest żaden fake. To jest uderzenie, które miało trafić. Tylko my bezpośrednio po nim, kiedy on jest bije, atakujemy w tej samej linii, tym samym strzałem. Tak? Czyli robimy raz, bum. Wejście drugi raz. Tak? Redoublement. Redoublement to jest podwojone uderzenie w innej linii niż pierwsze.
Tak? I w szermierce to wygląda w ten sposób, że przez to, że szpada robi swoje, tak? Nawet jak ja będę miał rękę wyciągniętą i ona nie wróci do gardy, tak? A ja zrobię krok do przodu, to po prostu on się wbija. Tak? Tego się nie da uzyskać przy walce bez broni, bo jak ja będę miał rękę i zrobię coś takiego, no to ja tylko przepchnę go. Tak? W przypadku, kiedy to jest ostrze i ono się wbija, no to ona robi szkodę tak jak powinno. Natomiast w przypadku walki bez broni to nie jest możliwe. Dlatego w tłumaczeniu tego typu taktyk szermierczych, gdzie nie cofamy ręki z bronią do pozycji en-garde, żeby powtórnie uderzyć, stosuje się tak zwany ćwierć bit, czyli ta ręka, ona tylko wraca na lekkim ugnięciu w łokciu, nawet nie do połowy, nawet nie do en-garde, tak? I redoublement polega na tym, że ja robię pchnięcie, Bartek paruje, a ja bez cofnięcia broni zmieniam kierunek i atakuję na inną linię, tak? Po prostu zmieniam ruchem ciała. Czyli robię wejście raz, bum! I bez wycofywania broni schodzę w dół, tak? Teraz w przypadku tłumaczenia to na nasze robimy strike leada, bum, na przykład strike leada, Bartek zbija, ja teraz delikatnie cofam, bum i wchodzę w dół. Tak? Oczywiście to jest tak, że te wszystkie taktyki, które robimy teraz, tych podwójnych, na drugie tempo powiedzmy uderzeń, to nie są rzeczy, które mają wygrać walkę. To są rzeczy, które zazwyczaj otworzą nam drogę do kontynuacji jakiejś, tak? Bo tak jak mówię, nie mamy w ręku noża ani szpady, który po wejściu, trafieniu zazwyczaj kończy, tak, najczęściej, tylko mamy ręce i te wszystkie rzeczy, te trafienia, które są na drugi bit, one mogą skończyć, jak będziemy mieć szczęście, tak? Na redoublement nie skończy, no bo nie ma takiej dużej energii, ale może otworzyć drogę do następnych rzeczy, tak? I raczej to uderzenie drugie będzie w krocze wymierzone, tak? Czyli ja będę robił raz, tylko lekko cofał, bum, i wchodzi w dół, zmieniał linię, tak? Czyli jest pędz, ręka tylko trochę i teraz robię krok i zmianę wysokości uderzając na dół, tak? Tak w najprostszy sposób można redoublement przetłumaczyć na walkę bez broni. Raz, dwa, wejść.